Dajemy radę. Czekaj! Dalej to trzeba troszeczkę wolniej. Przepyszne żeberka. Zaczęła to w to. Rozpocząłem kolejny etap. Już sam. Sam, ale oczywiście nie znaczy samotny. Nie planowałem dokładnie, gdzie się zatrzymam. Nie miałem konkretnego celu na wieczór. Po prostu chciałem jechać i zobaczyć, dokąd dojadę. Nie planowałem też zatrzymać się w Foncé-Badon. Kiedyś opuszczona wioska, dzisiaj odżyła dzięki pielgrzymom. I tu zaczynał się ostatni etap podejścia pod Cruz de Ferro. Bardzo mistyczne miejsce na szlaku Camino. No i wyjeżdżam z Leon. Teraz się zaczyna ten etap podróży, gdzie będę sam. Sława już jest w domu, czuję się dobrze, więc mam nadzieję, że... mam nadzieję, ja wiem, że on wróci na na Camino, skończy ją wtedy, kiedy będzie mógł, kiedy będzie gotów, kiedy Camino mu też pozwoli na to. Także zobaczymy, jak dalej będzie. Przede mną 78 km, a stosunkowo wydaje się prostej drogi. Prostej, ale cały czas pod górę. To znowu jest z tym Camino. Prosta, ale pod górę. 900 metrów dzisiaj. Droga z Leon do Astorgi to spokojny odcinek bez wielkich wzniesień. Mijałem małe miejscowości, niby niepozorne, a każda z nich ma swoją historię. No i dojechałem do miasteczka Astorga. Astorga zbliżała się powoli i nawet nie wiedziałem jeszcze, jak bardzo mnie zaskoczy. Niektóre podjazdy w tych miastach wymagają zejścia z roweru. Astorga to miasto, które zaskakuje. Niby kolejne miasteczko na Camino, ale kiedy się zbliżasz, od razu czujesz, że coś więcej. Miasto leży na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków pielgrzymkowych: Camino Francés i Via de la Plata. Od wieków było miejscem odpoczynku dla zmęczonych wędrowców i widać to w jego klimacie. Największe zaskoczenie to pałac biskupi zaprojektowany przez samego Antonio Gaudiego. Tak, tego Gaudiego z Barcelony. To neogotycki pałac, który wygląda jak z innej bajki. Wyrasta nagle i tuż obok katedry, a sam budynek katedry to oddzielna historia. Miasto było też ważnym punktem w czasach rzymskich. Dawna Asturica Augusta to miejsce, gdzie rzymskie legiony kończyły swój szlak. Pod ulicami miasta wciąż są ślady dawnych term i murów obronnych. Astorga ma swój własny rytm. Nie pędzi, pozwala odpocząć. Ja zatrzymałem się tylko na chwilę, ale to jedno z tych miejsc, które zostają w pamięci.
Astorga to miasto w hiszpańskiej prowincji León, w rejonie autonomicznym Kastylia i León. Mieszka tu około 11 000 osób. Miasto znajduje się na wysokości około 870 metrów. Leży na skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg historycznych: Camino de Santiago Francés i Vía de la Plata, starożytnej drogi rzymskiej biegnącej z południa Hiszpanii. Obecnie Astorga to lokalne centrum administracyjne i handlowe. Nie ma tutaj uniwersytetu, ale funkcjonują szkoły średnie, techniczne i zawodowe. W mieście działa również seminarium duchowe i kilka placówek kulturalnych. Region wokół Astorgi zajmuje się głównie rolnictwem, przetwórstwem spożywczym, a samo miasto znane jest w całej Hiszpanii z produkcji czekolady i tradycyjnych słodyczy. Od XIX wieku działa tu wiele małych rodzinnych fabryk czekolady. Dzisiaj można je odwiedzić i degustować. Szkoda, że tego wcześniej nie wiedziałem, bo na pewno bym to nagrał. Znajduje się tu nawet Museo del Chocolate. Budowę katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny rozpoczęto w 1471 roku, ale prace trwały przez kilka kolejnych stuleci. Dlatego właśnie katedra łączy w sobie różne style architektoniczne: gotyk, renesans i barok. Niespodziewanie takie perły tutaj są. I to jest pałac Gaudiego, tu jest napisane. Fasada główna ukończona była w XVII wieku. Jest to typowy przykład hiszpańskiego baroku z masywnymi wieżami i bogatą ornamentyką. Z kolei wnętrze zachowało wyraźnie gotycki charakter, z wysokimi nawami, ostrołukami i witrażami. I jednym z największych skarbów świątyni jest ołtarz główny. Takie małe miasteczko. I znowu taki przepiękna budowla. No jestem w szoku. Kiedyś to mieli rozmach goście. No i znowu coś niesamowicie pięknego i architektonicznie. Niby mała mieścina. Coś po prostu takiego odjechanego. W Polsce mamy w ogóle takie coś. Wejście do katedry zaczyna się w części muzealnej. Nie jest to zwykłe muzeum, ale jest to taka swoista podróż w czasie. W gablotach można zobaczyć średniowieczne figurki sakralne, relikwie, ornamenty dawnych ołtarzy. Zanim się wejdzie do samej świątyni, można skorzystać z nowoczesnych multimediów. Okulary 3D i projekcje pozwalają odbyć wirtualną podróż w historię do czasów rzymskich, przez średniowiecze aż do współczesności. Po wejściu do katedry widzimy gotyckie nawy, wysoka przestrzeń, światło wpadające przez kolorowe witraże. Robi to ogromne wrażenie. W centralnym miejscu stoi renesansowy ołtarz Gaspara Macerna, pełen detali, złocony, monumentalny. To miejsce jest miejscem, gdzie historia, sztuka i wiara łączą się w jedno.
że nawet nie wiem jak to filmować, żeby to pokazać. Naprzeciw katedry, niemal jak z innego świata, stoi pałac biskupi w Astordze. Jedno z najciekawszych dzieł Antonia Gaudiego poza Katalonią. Wybudowany pod koniec XIX wieku, łączy w sobie styl neogotycki z bajkową wizją architekta, którą zna cały świat z Barcelony. Z kamienia, z wieżyczkami, jakby wyjęty z opowieści fantasy, miał być rezydencją dla biskupa, ale dziś mieści się tu Muzeum Diecezjalne i Muzeum Kamienia. Za mną zostało miasto, które zaskoczyło mnie swoją historią, katedrą i tym, że chcesz tam zostać na dłużej. No to już jest prawdziwe Camino. To jest prawdziwe Camino po 50 km drogi N120. Mam chwilę spokoju, medytacji w ruchu. Kręcąc pod górę, przypomniałem sobie poranek w Leon. Moment, kiedy ruszałem sam. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że samotność na Camino może dawać tyle spokoju. Z każdym kilometrem byłem lżejszy, nie fizycznie, ale w środku. No i znów te przestrzenie, wspaniałe przestrzenie. Tutaj w ogóle już nie ma prawie ruchu. Mało pielgrzymów widzę. I dzisiaj dojadę też do najwyższego punktu na Camino. I to jest taki bardzo symboliczny moment dla wszystkich pielgrzymów. Dlatego, bo w tym najwyższym punkcie każdy coś zostawia, zazwyczaj kamień, który nosi od początku Camino po to, żeby go tam złożyć. Coś w rodzaju symbolu rozstania, odjęcia czegoś od siebie, coś w rodzaju pozostawienia czegoś, co ci ciążyło. Mówi się, że na Camino zawsze idziesz sam. Nawet jeśli wyruszasz z kimś, to każdy krok i tak musisz postawić samodzielnie. Ale mówi się też, że nawet jeśli wyruszasz w samotności, nie ukończysz tej drogi sam. Bo po drodze pojawiają się ludzie, krótkie spotkania, ciche rozmowy, wspólna kawa przy drodze. Niektóre z tych chwil mijają bez śladu, inne zostają w pamięci na zawsze. No, kawka zrobiona w fajnej takiej klimatycznej knajpce, która się nazywa Cowboy. Ja sobie pieczątkę stąd. No i kręcę dalej. Teraz sobie będę częściej robił przerwy, robię odpoczynki, bo nic mnie nie goni. Droga do Fontebadon nie była łatwa. Kręciłem cały czas pod górę. W twarz wiał silny, zimny wiatr. Z góry świeciło ostre słońce.
tylko czasami, gdy zakręt osłonił mnie od wiatru, robiło się gorąco. Ale po chwili za kolejnym zakrętem znów wracał chłód. To nie było wygodne, ale właśnie to jest Camino. Daje nam wszystko to, co niewygodne, co wytrąca nas ze strefy komfortu. Ale później nagradza, kiedy dojedziesz, kiedy przejedziesz to, co miało być przejechane, przeżyte. Jest wietrzyk, nie może być za łatwo. Ostatnie 5 km pod górę i z wiatrem. Bo każdy krok, każdy oddech, każdy wysiłek na tej drodze jest zapisany i policzony. Nasza robota to tylko to wykonać. I pod górkę. Dowlokłem się do Fontebada. Teraz idę sprawdzić tutaj, czy mają miejsca jakieś i jedzonko. Jeść mi się chce strasznie. I zostaję tu dzisiaj. Bardzo fajna atmosfera tego miejsca jest. Wszystko takie stylowe i takie bardzo przytulne, z taką dużą, z dużym przywiązaniem do szczegółów zrobione wszystko jest. Bardzo fajnie. Bardzo fajne rowerki. Ale jeszcze nie teraz. Chociaż to na dopingu rowerki. Zatrzymałem się w niewielkim hoteliku prowadzonym przez 3 Włochów. Jak to u Włochów bywa, wszystko było zrobione z miłością i niesamowitym wyczuciem estetyki. Drewniane wnętrza, ciepłe światło, miękkie poduszki. Tuż obok hotelu mały sklepik. Można było w nim znaleźć absolutnie wszystko. Od plastrów, batonów, po symboliczne pamiątki, które zmieszczą się nawet w najbardziej zapchanej sakwie i plecaku. No i oczywiście restauracja. Śniadania i obiady serwowane z taką subtelnością, że od razu można było wyczuć, że kuchnia włoska rządzi się tu swoimi prawami. No i obiadek z menu Pellegrina. Porcja, solidna porcja węglowodanków, winko białe, jeszcze będzie rybka i deserek i to wszystko razem 15 euro. Idealnie ugotowane makaroni. Fontebadon to mała górska wioska, cicha i surowa. Wiatr chyba tutaj nie przestaje wiać. Spacerując po pustych uliczkach, myślałem o tym, jak mogło tu być kiedyś, gdy pielgrzymi chronili się w opuszczonych budynkach, rozpalali ogniska, słuchali dźwięku gitary, może śpiewali, modlili się, śmiali się i żartowali. Tu jest zimno. To jest północ Hiszpanii i tu są góry kantabryjskie i tu już się odczuwa wpływ napływu powietrza atlantyckiego, które jest zimne. I tu jest zimno po prostu. Ja się pozbyłem rzeczy. Byłem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Ja nie wiem, czy jak założę wszystko, co mam, to czy dalej będzie mi ciepło. No ale to jest też takie doświadczenie Camino, żeby nie wyrzucać od razu wszystkiego, czego się ma.
Podoba mi się tutaj klimat, podoba mi się tutaj atmosfera. Przypomina mi to trochę z atmosfery, z energii, nie wiem, jak Drachobrat, tylko Drachobrat jest mega zurbanizowany w porównaniu z tym tutaj. Chociaż tutaj jest mniej, ale lepiej jakościowo, bardziej, no tutaj to wszystko trzymają Włosi, no to jest, jak Włosi coś robią, no to musi być przyjemne. Jeszcze do lat 90. tutaj nie było absolutnie nic, tu były te ruiny i te ruiny to były takie dzikie albergie dla pielgrzymów. Wtedy podróżowało się z plecakami, wtedy podróżowało się z namiotami, z biwakami, więc to nie było takie proste jak teraz. I dopiero od lat 90. na pewno po filmie The Way z Martinem Sheenem, jak zaczęli tutaj napływać ludzie, to zaczęły powstawać tutaj albergie, zaczęli to wykupywać ludzie, zaczęli tutaj robić jakieś warunki. I teraz naprawdę tutaj masz warunki takie, gdzie naprawdę wymagający Europejczyk jest zadowolony. Idąc wzdłuż drogi, zauważyłem człowieka, który leżał na murku, przykryty do połowy śpiworem i opierał się o swój plecak. Na początku powiedziałem cześć, ale i przeszedłem. Później się zastanowiłem, że może ten człowiek potrzebuje pomocy. Wróciłem. Porozmawiałem z nim. Okazało się, że ten chłopak przyszedł na piechotę z Barcelony. I powiedział, że jest okej, że on tak chce. On lubi słuchać wiatru i świeże powietrze. Byłem gotów mu zapłacić za albergę, jakby nie miał pieniędzy. Nie zapomnę w tym spotkaniu jego spokoju i jego jasnych, szeroko otwartych oczu. Masz wrażenie, że takie oczy potrafią człowieka zobaczyć od wewnątrz. Jezu, jak jest zimno. Wracam. To już wszystko. To już wszystko. Tu chyba ze 3 czy 4 albergie są. Ale to jest naprawdę pierwsze miejsce, w którym, kurczę, chce mi się zostać jeszcze na jeden dzień. Ale Camino żywa. Nie wiadomo, co będzie jutro, pojutrze. Może będą jeszcze fajniejsze miejsca. Albo i nie. Wspaniałe miejsce. Ludzie zrobili takie warunki, zobaczcie. Mamy kapliczkę malutką, a tutaj mamy takie cieplutkie, przyjemne pokoiki.
widokiem na góry. Z łasieneczką. Z kibelkiem. Proszę. Więc tak jest kamina. Spać.